Hejka, tu Trashing Mad. Witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś podobny materiał do tego, który nagrałem wcześniej na temat Polski, a więc ziemię pod panowaniem danego państwa na przestrzeni wieków. Tym razem omówimy naszego południowego sąsiada, a więc Czechy. Które chyba w powszechnym wyobrażeniu zawsze znajdowały się mniej więcej tam, gdzie obecna Republika Czeska, być może posiadając także przez jakiś czas Śląsk. Jednak jak się okazuje, Czechy dysponowały w czasie historii bardzo rozległymi i bardzo różnorodnymi terytoriami. Narysowałem więc mapę podzieloną na kilkadziesiąt małych regionów i dokonałem stosownych obliczeń. Co do moich kryteriów, to uwzględniłem tutaj ziemię pod panowaniem państw, których główny ośrodek władzy leżał na terenie obecnych Czech lub Moraw. Tak więc mamy tutaj z grubsza państwo Samona, państwo wielkomorawskie, średniowieczne księstwo i królestwo Czech, jednak tylko do przejęcia tronu przez Habsburgów w 1526 roku. Poza tym także międzywojenna i powojenna Czechosłowacja i oczywiście obecna Republika Czech. Tym razem zrobimy to odwrotnie niż w przypadku odcinku o Polsce i zaczniemy od terytoriów rdzennych, a więc tych, które były w posiadaniu Czech najdłużej. Mamy więc tutaj zaznaczone terytorium, które było w posiadaniu czeskich władców przynajmniej 800 lat. Jest to więc z grubsza współczesny region Czech, historyczne księstwo Czech, czy też z łaciny Bohemia. Spójrzmy na kolejne regiony, a więc te, które były trzymane przez Czechów przynajmniej 700 lat. Mamy więc tutaj m.in. Morawy, a więc obecną część składową Republiki Czeskiej i krainę historyczną, która zawsze była z Czechami silnie związana. Nie była jednak zawsze z Czechami tożsama. Morawy były centrum państwa Samona, czy też oczywiście Wielkich Moraw, jednak w czasie średniowiecza często podzielone one były na niewielkie księstwa, będące w konflikcie z władcą Czech. Potem utworzono tam marchię, zaliczyć trzeba także okupację Bolesława Chrobrego, czy też na przykład Macieja Korwina. W czeskich rękach nieco krócej była także ziemia kłodzka, a to oczywiście z powodu historii powojennej, ponieważ ten tradycyjnie czeski region został przyznany Polsce. Spójrzmy na kolejny okres, a więc okres przynajmniej 600 lat. I mamy tutaj część Śląska czeskiego, który był w posiadaniu praskiego tronu nieco krócej we wczesnym średniowieczu, kiedy to na tych terenach panowali władcy Polski. Tak więc to można powiedzieć jest prawdziwy rdzeń czeskich ziem, który niemal idealnie pasuje do granic współczesnych. Kolejnym okresem będą terytoria, które były pod czeskim panowaniem przynajmniej 200 lat. Mamy więc tutaj większość Górnego i Dolnego Śląska, który był pod panowaniem Wielkich Moraw, wczesnych Czech do Mieszka I, czy też na przykład podczas panowania Kazimierza Odnowiciela, i wreszcie pod koniec XIII i na początku XIV wieku większość śląskich książąt złożyła hołd czeskiemu królowi. Mamy tutaj także część Górnych Łużyc, które leżały w granicach państwa Samona, czasowo należały do księstwa Czechy we wczesnym średniowieczu, jednak w późnym już na dobre zapanowali tu czescy władcy. Mamy tutaj także na zachodzie miasto Cheb, które to we wczesnym średniowieczu należało do książąt niemieckich i na stałe zostało przyłączone do Czech dopiero przez Jana Luksemburczyka w XIV wieku. Spójrzmy na kolejne regiony, a więc te, które były trzymane przez Czechów przynajmniej 150 lat. Mamy więc tu Śląsk Oświęcimski, który krócej należał do Czech, ponieważ w XV wieku został ponownie przyłączony do Polski. Mamy tutaj także dolnośląskie księstwa Ziembic, Jaworu i Świdnicy. Te dość długo zachowały niezależność wobec Czech, pomimo tego, że zostały kompletnie otoczone bądź to przez Czechy, bądź to czeskich wasali. I tutaj należy wymienić księcia Bolka II Małego, kuzyna Kazimierza Wielkiego, który zachował niezależność najdłużej. Mamy tutaj także część Łużyc Dolnych, które w późnym średniowieczu zostały przyłączone do czeskich ziem koronnych. Mamy także rozszerzenie Moraw do Dunaju i część Słowacji. Tutaj wpływ na to ma z jednej strony wczesne średniowiecze, bądź też epoka Czechosłowacji. Kolejny okres, a więc okres przynajmniej 100 lat. Mamy więc tutaj resztę Dolnych Łużyc oraz całą współczesną Słowację. Zbliżamy się powoli do końca. Spójrzmy więc na terytoria, które były w posiadaniu Czech przynajmniej 50 lat. Mamy więc tutaj także część Miśni, która dość krótko była we władaniu Czech, należała jednak zarówno do państwa Samona, jak i do Wielkich Moraw. Mamy także, co ciekawe, Austrię i Styrię.
Tereny te należały do państwa Samona, zostały także podbite przez czeskiego króla Przemysła Ottokara II w połowie XIII wieku. Mamy tutaj także sporą część Węgier. Z jednej strony jest to efekt księstwa Nitry, które zostało szybko przyłączone do Wielkich Moraw. Wpływ na to miały także próby osadzenia na węgierskim tronie Wacława III przez Wacława II i związana z tym okupacja północno-zachodniej części tego królestwa. Mamy tutaj także ziemię krakowską. Ta należała do Wielkich Moraw, wczesnośredniowiecznych Czech i potem pod koniec XIII wieku pojawił się tutaj także król Wacław II. Kolejnym okresem będzie okres przynajmniej 20 lat. Zaczynamy więc od Dalekiego Zachodu, gdzie mamy początkowo hrabstwo, a potem księstwo Luksemburga. To właśnie stamtąd pochodzi dynastia, która bardzo długo panowała w Czechach. Zaliczyłem tutaj okres panowania tam Jana Luksemburczyka oraz jego syna Karola. W czasie rządów tego drugiego władzę przejęli tam jednak jego krewniacy. Na południu mamy tutaj Karyntię, którą także opanował Przemysł Ottokar II i być może należała także do państwa Samona. Mamy także na wschodzie Ruś Zakarpacką, która należała do Czechosłowacji w okresie międzywojennym. Mamy tutaj także większą część Małopolski i Miśni. Mamy także księstwo płockie, które dość długo było lennem czeskich królów z dynastii Luksemburgów. Przedostatni już okres, a więc okres przynajmniej 10 lat. Mamy więc tutaj Wschowę, odzyskaną przez Kazimierza Wielkiego. Mamy także resztę Małopolski, ziemię sieradzko-łęczycką i Kujawy brzeskie, które zostały bądź to podbite, bądź to schołdowane przez Wacława II. Z kolei na Węgrzech mamy najdalszy zasięg terytorialny państwa wielkomorawskiego. I ostatni już okres, a więc okres przynajmniej 5 lat. No tak więc jak widzimy, mamy tutaj państwo, które rozciąga się od Bałtyku do Adriatyku. Na południu Kraina i Marchia Wendyjska była także czasowo opanowana przez Przemysła Ottokara II. Mamy także na zachodzie Górny Palatynat, a więc część dzisiejszej Bawarii. Mamy także resztę Miśni, gdzie prawdopodobnie sięgało państwo Samona. Mamy także Brandenburgię, przyłączoną przez Karola Luksemburczyka. I wreszcie mamy tutaj całe połacie Polski, które znalazły się pod czeskim panowaniem po koronacji Wacława II w Gnieźnie. Także to tyle na dziś. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Wkrótce kolejny odcinek z Wietnamu, po którym jednak zrobię sobie od tej miniserii przerwę. Głównie chodzi tutaj o problemy z monetyzacją tych materiałów. I chyba zrobimy taki maraton z Kazimierza Wielkiego, no i miejmy nadzieję, że uda mi się omówić tego króla do tegorocznych matur.